Dzień dobry. Po nieco ponad tygodniowej przerwie spowodowanej awarią samochodu jestem ponownie na siedlisku. Co prawda jest południe, bo do południa i cały poranek lał deszcz, ale i tak jest zdecydowanie lepiej. Tam nawet niebo się troszeczkę przejaśnia. Ostatnie 2 dni były mocno wietrzne i mocno deszczowe. Wcześniej znowu mróz, ale w tej chwili wiatr ustał, deszcz ustał, no i jest w zasadzie to 9 stopni. W tej chwili, jak jest południe i to 9 stopni, to na dworze jest cieplej niż w tym drewnianym budynku, gdzie stopni jest zaledwie 5, więc trzeba pootwierać okna i troszeczkę może przewietrzyć jak na wiosnę, ale tu przecież grudzień. No dziwna ta pogoda, raz mróz, raz śnieg, raz deszcz, raz wiatr, no i teraz ma być chyba ze 2 dni cieplejsze. Oczywiście w murowanym stopni 8, ale i tak jest zdecydowanie za zimno, więc trzeba rozpalać, no i żeby te ściany się wygrzewały. Później wieczorem będzie na pewno malowanie. 1 warstwa miało być skończone przed świętami, no ale pewnie się to nie uda. Na dworze mokro, bo jak powiedziałem 2 ostatnie dni lało, teraz też, więc na pewno trzeba będzie zmienić obuwie. Jak taka pogoda, to oczywiście muszą być gumofilce, no ale żeby nie zakładać zimnych butów, to pomyślałem, że zorganizuję sobie taki sprzęt. Ostatnio widziałem i to jako ciekawostkę traktuję, nie korzystałem jeszcze, więc teraz będzie pierwsze użycie. Taki ogrzewacz, osuszacz do butów, jak zwał tak zwał, podłączany do prądu. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Nawet tak z ciekawości. Ale w międzyczasie, jak to będzie się nagrzewało, to ja ogarnę cały ten chaos, bo ostatnio tak wszystko na szybko i widać, jak to się zabałaganiło. Oczywiście w odcinku nie może zabraknąć wariaćka. Był już wygłaskany, wykarmiony. No teraz jak widać dalej by chciał, żeby go głaskać. No ale jest trochę za duży mokrusek, żeby to robić. No piesku, na pewno nie po brzuszku. Nie. Może po mordce troszeczkę to tak, ale brzuszek to ty masz taki mokry, że ja się nie będę ciapał. Kusi mnie też trochę, żeby podziałać dalej w tym ogródku. No ostatnio w sumie jak sąsiad przyjechał i zaczęliśmy robić tą stodołę, to niewiele zdążyłem w ogródku ogarnąć, nawet 1/3 nie zrobiłem. No ale chyba jest jednak za mokro i za grząsko, wszystko będzie się kleić. No na pewno te pokrzywy pasowałoby przed wiosną usunąć, bo potem będzie coraz trudniej. No ale nie wiem, czy to zrobię dziś, jeszcze zobaczę, no bo roboty tu jest naprawdę ogrom. A fajnie by było chociaż taką 1/3 albo 2/3 mieć na wiosnę pod jakiś szybki szpinak przyszykowane. No zobaczymy, jak to będzie dzisiaj dalej. Największy dylemat zawsze mam z tymi wszystkimi workami, zaprawami, tynkiem, cementem i tak dalej. Co z nimi robić na zimę? No owijam je w worki foliowe na śmieci, no ale raz czy dwa mi się już zdarzyło, że mimo to takiego owinięcia gdzieś to się przez zimę zbryliło. Nie wiem, czy to kwestia wilgoci, czy po prostu temperatury. No ale jeżeli ktoś ma praktykę na przechowywanie takich worków, to doradźcie mi proszę. Na razie je zostawię tu, ale następnym razem może bym je wyniósł. No i tak co kilka minut pewnie trzeba będzie zerkać na te wkładki. W tej chwili są już one naprawdę gorące i zobaczę za jakieś kolejne 5 minut, czy rozgrzeją się jeszcze mocniej. Nawet trudno je utrzymać w dłoni. Mają takie śmieszne ultrafioletowe światełko. Niby teoretycznie miała być to jakaś dezynfekcja, czy coś w tym stylu. No ale to nie wiem, czy to możliwe. Chyba po prostu bajer. No nic, za kolejne 5 minut spróbujemy zmierzyć temperaturę, do jakiej to się nagrzało. Ile tu jest? 9 stopni? No chyba niemożliwe, że 9. Chociaż zobaczmy na termometrze. Aha, na termometrze jest 10, więc powinno być, no tak, pokazuje dobrze. Zobaczmy jeszcze z ciekawości na kuchni. Pewnie będzie z 200 albo i 300 stopni. 330, całkiem. No dobrze, no to zobaczmy, do jakiej temperatury nagrzało się w środku. 80 stopni? 77? No to nic dziwnego, że nie mogłem za bardzo tego ręką długo trzymać, no bo jest naprawdę gorące. Może nie takie parzące, ale mocno cieplutkie. A jak w środku buta?
No, po 15 minutach na pewno cieplej niż było. Tu niestety dużo ucieka oczywiście ciepła górą, no ale jakąś robotę te wkładki robią. Zobaczymy, jak będzie mróz i sroga zima i wtedy jak one będą podgrzewały. Gdyby ktoś oczywiście był zainteresowany, to oczywiście z ciekawości link podaję w komentarzu. O proszę, to chyba jakiś znak. Gumofilce ciepłe. Tu zaczyna wychodzić słoneczko i zobaczcie, przejaśnia się niebo. Więc cóż, no zaryzykuję i wejdę do tego ogródka trochę. Najwyżej się pobłocę. No ale brakuje mi mocno ruchu. W zasadzie no codziennie siedzenie przy biurku i to robi swoje, i ruchu, i powietrza. Chociaż pochwalę się, zorganizowałem sobie podnoszone biurko, przy którym się albo siedzi, albo stoi. No i na razie to takie próbne chyba ze 2 dni pracy. No ale zobaczymy, jak ono będzie się dalej sprawowało. Być może jak będzie też chwila, gdzieś tam kiedyś w zimie, to nagram wam z tego jakąś recenzję i opowiem kilka słów. Bo tanie to nie było, ale podobno dla zdrowia warto. To w ogródku co nieco przejaśniało. Mówię co nieco, bo nie jest to jeszcze oczywiście skopane, a w zasadzie ręcznie ile się dało pousuwałem te większe wszystkie chwasty, poskładałem to sobie na kubki, no i następnie te kubki zniosłem widełkami tam, gdzie wcześniej miałem pomidory. Powyrywałem kołki, powyrywałem i powyrzucałem resztę krzaków pomidorów. No i finalnie postanowiłem, że tu w tym roku będzie taki kompostownik. Nie będę przesadził drugi raz w tym samym miejscu pomidorów, a tu jest taka troszeczkę gorsza ziemia, więc ten kompostownik myślę, że zrobi tu docelowo dobrze. To na pewno na wiosnę rozwalę, no bo to taka imitacja grządki podwyższonej, ale nigdy mi się tutaj nic nie udawało. Jak wyrywałem ręcznie chwasty, no to oczywiście troszkę rzeczy poznajdywałem. Przykładowo samosiejka, pietruszka, więc niech sobie rośnie, będzie z tego natka. Cebulki, których no nie powyrywałem, całkowicie o nich zapomniałem, a przecież ładne dymki by były, więc teraz sobie troszeczkę może szczypiorku uszczypnę i będzie do niedzielnej jajecznicy. I tych cebulek to całkiem sporo, no bo tu rządek i tu rządek. Za małe to jest, żeby po prostu się bawić w wyrywanie i chyba już za późno, więc zostawię tak to do wiosny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z samosiejek, o proszę, jeszcze jakaś marchewka. O, jak na samosiejkę to całkiem ładna. Jeszcze tu gdzieś widziałem jakieś marcheweczki. Tak, ta to jakaś pewnie wyrzucona była wcześniej i ją pogięło. No i tutaj jeszcze też jakaś marchewka, ale to myślę, że byle co. Tu jeszcze jedna marchewka? No tak, jeszcze jedna. O, ta to powinna być w miarę ładna i długa. Nie mogę jej wyrwać, więc będę musiał ją podważyć. Pewnie jest taka jak ta. No i tych cebulek zostało więcej i tutaj jeszcze jakieś niedobitki. Nie wiem, co z tym zrobić. Czy to na wiosnę odbije, czy nie. Na razie to poznaczyłem i pewnie to zostawię. A z wiosny zobaczymy, czy będzie coś wybijało. Jeżeli nie, no to po prostu to przekopię, bo ten fragment środkowy ogródka jest zdecydowanie mniej zachwaszczony. Tutaj nie ma już takiej pokrzywy, jak się wdała tu. Więc tą część na pewno chciałbym w tym roku przekopać, a tą niekoniecznie. Zobaczymy. No i ogólnie na przyszły sezon na pewno ogródek będzie mniejszy, bo nie wyrabiam w tym wszystkim, nie daję rady, więc tu gdzie resztki kapusty, gdzie były ogórki i teraz leży obornik, nie będę pewnie w przyszłym roku uprawiał. A wykorzystam tylko i wyłącznie tą przestrzeń plus tamtą, gdzie będą na pewno pomidory. Tam jest nawodnianie, tam jest otwarta przestrzeń, dużo słońca, dużo wiatru i zdecydowanie lepiej będą, mi się wydaje, tam one wychodziły. Ok, idę coś zjeść, no i potem jeszcze do tej pokrzywy, bo z tym to się zejdzie. Do jedzenia zupa przygrzana w garnku z wodą i tortilla odpieczona na płycie. Tortilla całkiem smaczna, sam robiłem. I tak jak jadłem, to sobie jeszcze zacząłem myśleć odnośnie płytek, bo też pytaliście, dlaczego nie ma gładzi na tym kominie. No bo tu będą płytki takie same jak na kuchni, na tym aneksiku kuchennym. To są te płytki, kiedyś je chyba pokazywałem, jak kupiłem. Takie a la kaflowe, czyli z takim wypłaszczeniem tu. Nie wiem, czy to widać, nie widać. O, teraz może jak ściągnę, to będzie widać. Są takie ścięcia. I myślę, że to będzie ładnie, no oczywiście jak się wszystko położy, bo na razie to taka tylko i wyłącznie przymiarka, no ale pomału trzeba mieć to w głowie, bo oczywiście jak to pomaluję i widać, że po tym gruncie z farbą jednak troszeczkę koloru nabrało, no to będę się zabierał za
Płytki. Tu jest zostawione mniej więcej miejsce, gdzie te płytki będą. Mówię mniej więcej, no bo ja jestem wysoki, więc pewnie 1,95 m, tak sobie myślę. Będę chciał ułożyć blat i dopiero nad blatem plus minus te płytki jakieś 60-70 cm. Wszystko mówię plus minus, no bo będzie też zależało od tego, jak mi te płytki powychodzą i zlicują się tu z piecem. No, pewnie wieczorem jeszcze sobie dłużej o tym pomyślę. A teraz szkoda tracić dnia i trzeba lecieć jeszcze do ogródka. Mam widełki amerykańskie, mam wiadro, no i będę próbował po kolei to wykopywać i wybierać te pokrzywy. Na szczęście nie jest takie błoto, jak się bałem. Ta ziemia jest, jak widać, w miarę luźna, więc myślę, że się cały nie uciapie. I będę szedł od tej strony, od wejścia, tu wzdłuż, no i zobaczymy, czy uda się do końca ten kawałek przerobić, bo dnia, no już jednak za dużo nie zostało, ale próbować trzeba. Pękła prawie godzina, ale na szczęście zdążyłem, bo już jak widać robi się szaro. No bez pośpiechu przekopywałem, przetrząsałem i wybierałem wszystkie jakieś takie chwastki, korzonki. No tutaj tych korzonków sporo, bo pod koniec była mięta i trochę chciałem tą miętę przykrócić, bo jest za dużo, a tu w zasadzie nie korzenia, tylko pnącza? Nie będę się jąkał. Wiecie, o co chodzi? No takie rozrastające się, długie, nawet czasami można by powiedzieć, że po metr pod ziemią. Także cóż, ogarnięte. Niby się trochę zmęczyłem, no jakoś człowiek się mało rusza i są tego efekty, godzinka takiego ruchu, no i swoje gdzieś tam jest. Ale to dobrze, o to też chodziło, żeby się poruszać. Jedni by poszli na siłownię, godzinę, nie wiem, pobiegali w miejscu, czy podnosili jakieś ciężarki, a ja sobie godzinkę pomachałem. Dla jednych z sensem, dla innych nie. Dla mnie może być zawsze to jakiś ruch. Także co, teraz idziemy do pieca, bo w sumie przez godzinę to może mi tam wygasło. Jak odchodziłem do ogródka, to nakładłem takich grubszych, no i jak widać żar został i bardzo się z tego cieszę. Dzisiaj, no co, 3 godziny palenia, no i teraz taka powiedzmy przerwa, że się aby tliło. Złożyłem 1,5 takiego pudełeczka, połówka z wcześniejszego przyjazdu była, no i potem jeszcze przyniosłem jedno. I stopni, zaraz zobaczymy ile jest. Na pewno jeszcze przyniosę takie jedno pudełko. Będę sobie dokładał w trakcie malowania. A stopni jest 16, więc spokojnie już podmalowanie może być. Wymienię sobie też tą żarówkę, bo ta to taka stara, energooszczędna i ona się po prostu bardzo długo rozpala, żeby mocniej świeciła, więc wezmę coś innego. No i tak w sumie jak wszedłem tu, to te tektury. Potem ja je schowam do garażu i pewnie po zimie rozłożę w ogródku. No i dzięki temu nie będą mi może wyrastały chwasty. Także zrobię jeszcze z nich jakiś użytek. Ale teraz co? Żarówka, no i potem brać się za malowanie. Zmieniłem żarówkę na LEDową, całkowicie LEDową i jak widać przy wyłączonym świetle lekko się ona pali. No dziwna sprawa, czyżby cały czas dochodził tam jakiś prąd? Malutki co prawda, bo ledwo ten punkcik widać, ale mimo wszystko. Żarówka 18. No a ja ogólnie planuję tu 4 razy 18. To jest światło ciepłe. Ja chcę neutralne. 1, 2, 3 i tam 4. Więc myślę, że będzie tu naprawdę widno. A to nie wiem czemu tak świeci przy wyłączonym. Ale mniejsza z tym. Trzeba brać teraz farbę. Mam już mieszadło, ale myślę, że sobie rozmieszam tą farbę tu w ganku, gdzie i tak mam jeszcze nie wysprzątane. 2 wałki, mały i duży, pędzelek w razie czego i kuweta. Na kuwetę naciągnąłem worek, tak żeby nie musieć jej myć, farba poleci na nią. Ale najpierw na wiertarkę mieszadło i rozmieszać dobrze farbę. Nie dawała mi spokoju ta żarówka, że ona ciągle świeci nawet na wyłączonym.
Więc zamieniłem na inną, jest akurat neutralna barwa i mocniejsza żarówka i od razu w pomieszczeniu jest inaczej. I tak myślę, że będzie mi lepiej po prostu malować. Mam już przelaną farbę do kuwety i na początek pewnie pędzelek albo mały wałek. No i polecę w takich zakamarkach, narożnikach wokół okien czy przy suficie. A potem sufit, no i wiadomo, w dół ściany. No to co? Do dzieła! Pomalowałem już częściowo ściany i częściowo sufit. A czemu sufit nie do końca? Bo jakoś nie przemyślałem, że malowanie nad kuchnią to pasuje nakryć czymś kuchnię. No w tej chwili już pomału nie dokładam i pomału będzie mi tu przygasało i potem ją nakryję. Więc teraz chwila przerwy. Jak to ogólnie wychodzi? No całkiem. Tu widać różnicę między białym malowanym, a niemalowanym i ta jedna warstwa już robi robotę. Na tej ścianie, gdzie będą szafki kuchenne, też już jedną warstwę pociągnąłem. Oczywiście tutaj chyba zostanie jedna warstwa, bo pod szafkami nie ma co malować, ale no ewidentnie widać różnicę, gdzie było malowane, gdzie nie było malowane. No a to jeszcze wyschnie i myślę, że ten kolor będzie całkiem. Przerwa. Więc wiadomo, co będzie jedzone. No tu już się grzeje od kilkunastu w sumie minut. Wsadzony widelczyk z kiełbą. W tej chwili już więcej nie dokładam. Myślę, że żaru już coraz mniej, więc temperatura na piecu będzie na kuchni w zasadzie spadała. A skoro mam ten termometrzyk, to zobaczymy. Dokładałem było 300. W tej chwili już nie dokładam i jest 220, 130, 67 aby. O, widzę 58. No, jak widać, jak temperatura mocno spada, to zobaczmy, jak temperaturę trzyma piec. Obstawiam, że będzie wyższa niż ta 60 stopni. Uwaga. 77, 71, 76, 58, 56, bo tu już wchodzi po prostu w komin. Komin jest tu, ale nie spodziewam się, żeby on się jakkolwiek mocniej nagrzał, a jednak 35, a ściana 20. No bo około 20 stopni też już jest w pomieszczeniu, więc całkiem ciepło. Dobra, przerwa na jedzonko i wracamy za chwilę do malowania. Patent z workiem foliowym jest o tyle fajny, że jak ma się przerwę w malowaniu, to można po prostu przykryć wałek i nie wyschnie, nie trzeba go myć. Więc tak jak u mnie, zjedzone i trzeba brać się dalej za robotę. Kuchnia nakryta, podłożyłem w razie czego jeszcze pokrywkę, żeby nie dotykał ten papier bezpośrednio do kuchni. No i można lecieć sufit i nie tylko. To na dzisiaj pierwsza warstwa położona. Nawet gdzieś tam na koniec jeszcze wokół okna delikatne popraweczki pędzlem, bo zostało na kuwecie farby, więc ją wykorzystałem. I teraz co? Musi to wyschnąć. Pewnie następnym razem dopiero przy dziennym świetle trzeba będzie zrobić kolejne poprawki, bo na pewno one będą potrzebne. Widać to zresztą o tu na ścianie. Jeszcze gdzieś tam w pierwszej kolejności trzeba będzie to wałkiem przejechać i dopiero potem zastanowić się, czy pakować drugą warstwę. Myślę, że tak, no ale zobaczymy. Na tej ścianie może niekoniecznie, ale tam, gdzie była inna gładź, to już tak. Ale jeżeli chodzi o drugą warstwę, no to na pewno nie starczy mi farby. Więc to, co mi zostało, jakiś myślę litr, półtora może z 10-litrowego wiadra, trzeba będzie właśnie wykorzystać na te zaprawki. No i cóż, na dzisiaj pewnie roboty tyle. Teraz pomyć i ręce, i narzędzia. No i w zasadzie
zbierać się do domu. Finalnie zapomniałem nagrać zakończenia, więc teraz końcówka filmu z Warszawy. Już takiej przedświątecznie zatłoczonej Warszawy. W tym odcinku przy okazji kopania ogródka wspominałem wam o braku ruchu na co dzień. A teraz popatrzcie na tą ulicę. Ile jest samochodów, a ile osób chodzących pieszo. No nie do porównania ta proporcja. Także to takie siedzące wygodnictwo to chyba zmora naszych czasów. I tak jak się przyglądałem przez chwili tej ulicy, to momentami piesi przemieszczali się szybciej od aut. Ale wiadomo, zakupy, jakieś wyjazdy, duże odległości, no nie da się tego wszystkiego ogarnąć spacerkiem czasami, do którego oczywiście zachęcam, lub do innej formy aktywnego spędzania czasu, na przykład takiego machania rękami podczas remontu, samodzielnego remontu, czy pracy w ogródku, chociaż na to już chyba trochę za późno. Także kończąc ten odcinek i patrząc, że za chwilę już święta, to życzę wam zdrowia, bo to w sumie najważniejsze, zadowolenia z każdego nadchodzącego dnia, spędzania czasu w sposób, w jaki lubicie i w miejscu, które lubicie. Czasem zwolnienia, rozejrzenia się wokoło i docenienia chociażby drobiazgów, które najczęściej nas otaczają. Wesołych świąt i do następnego razu.